Dobra, żeby przygotować sajgonki potrzebujemy mielonej wieprzowiny z biodrówki albo karkówki i najlepiej z niewielką domieszką boczku. Oprócz tego potrzeba makaronu z maranty trzcinowej. No w Polsce ciężko go znaleźć, więc można użyć sojowego. Potrzebujemy też galarepy, dużej marchewki, 2 jajek, 2-3 cebulek szalotek, kilka gałązek szczypiorku, no i czego nie ma na filmiku, to jeszcze jedną dużą cebulę. Do tego tak łyżka oleju, żeby spulchnić mięso, sól i pieprz. By sajgonki miały w sobie azjatycką magię, musimy dodać pół łyżeczki glutaminiadu sodu. Oprócz tego 20 g suszonych grzybów mun i jeżeli macie gdzieś pod ręką, no to można dodać też 10 g suszonych grzybów shiitake. Papier ryżowy najlepiej, żeby to była wersja z trzciną cukrową, wówczas sajgonki będą takie chrupkie. A sos do sajgonek zrobimy z łyżki cukru, około 5 łyżek sosu rybnego. Do tego dodajemy łyżkę octu, limonkę, chili i kilka ząbków czosnku. Grzyby i makaron sojowy albo z maranty trzcinowej namaczamy w gorącej, ale nie wrzącej wodzie przez około 10 minut. Warzywka myjemy i obieramy ze skórki, odcinamy korzenie i szykujemy je do krojenia. Szykujemy narzędzie pracy, a następnie bierzemy się za siekanie wszystkiego, co mamy, w mega drobną kosteczkę. A żeby sajgonki dobrze smakowały, bardzo ważne jest właśnie, żeby wszystko było bardzo drobno pokrojone. Zostawiłem tutaj elementy krojenia, żebyście zobaczyli, w jaki sposób robi to Lin i mogli spapugować, jeśli chcecie. Cebulkę przed pokrojeniem warto pacnąć płaską stroną ciężkiego noża, żeby uwolniła trochę soków i dopiero wtedy ją pociąć. Grzyby po odsączeniu wody również drobno siekamy. Makaron kroimy na około 2-3 cm kawałeczki.
Teraz musimy przygotować wielką michę, w której wymieszamy mięso ze wszystkimi pokrojonymi warzywkami, grzybami, wbijemy 2 jajka, dodamy pieprz i sól, umami i troszkę oleju. Zobaczcie sobie zaraz, jak będzie wyglądać konsystencja dobrze wymieszanego farszu. Po wymieszaniu czekamy około 10 minut, żeby składniki się przeszły wzajemnie. Teraz pora chyba na najtrudniejszą część, czyli zwijanie sajgonek. Tutaj najlepiej po prostu zobaczcie, jak to robili. Dajecie tutaj na rogu mięsko, musicie je mocno ubić, wbić do środka, żeby żadnego powietrza nie było. Ważne, żeby mocno je tam zacisnąć. No i zaginacie rogi, cyk, pyk i gotowe. A tak na pocieszenie to dam Wam kawałeczek wideo, jak się sam uczyłem to zwijać. No i też możecie zobaczyć, jakie są błędy początkującego. Look at me. First now, when you put it, look, you already have to put it really strong and to keep it like that. But after that, it's easy for you to roll, and later when you fry that, the meat will not go out, will not break it. Okay? Like this? But look at it, you still have space here. You cannot give space there. Look. Look, no space. And if you have any space, you have to put it. Okay? Put really strong here. This one you have to put meat really strong. This one also you have to put strong to keep it. Put it here, and then you roll it like that. Remember, cannot give space inside. Look, any space you have to put the meat inside. Right? Understand? Right. Understand now? Let's see. Understand and do is not the same. Dobra, pora na smażenie. My wlewamy około 300 ml oleju na patelnię, ale wiadomo, że ilość oleju musimy dopasować do wielkości patelni. Sajgonki powinny być w 3/4, a najlepiej w całości zanurzone w rozgrzanym oleju. Jeżeli zanurzycie drewniane pałeczki albo trzonek, powiedzmy drewnianej łyżki i wokół niego pojawią się bąbelki, to znaczy, że olej jest odpowiednio rozgrzany do smażenia i możemy wsadzać sajgonki. Bardzo ważne, żeby sajgonki cały czas w trakcie smażenia obracać. Z tego co wyliczyłem, no to przeciętny czas usmażenia sajgonki to jest około 7 minut, więc wkładamy porcję, przez 7 minut obracamy i zmieniamy. Zobaczcie, jak stopniowo się rumienią i zdobywają brązowo-złocisty kolor, aż pomalutku stają się perfekcyjne do wyjęcia z patelni.
I wówczas najlepiej na chwilkę położyć je na ręcznik papierowy, żeby ociekły z tłuszczu. Lin robi też tak, że jakby kładzie jedną sajgonkę na inne i wtedy troszeczkę ociekają. Dobra, stosik sajgoneczek już czeka, ale pora zrobić jeszcze oryginalny wietnamski sos do tego. Musimy obrać kilka ząbków czosnku. W Wietnamie czosnek jest bardzo malutki, więc najlepiej też wybierzcie kilka malutkich główek czosnku. Wietnamska metoda to roztrzaskać je najpierw, później wyłuskać tą suchą skórkę, a następnie drobno posiekać. Tak pokrojony czosnek wrzucamy do niewielkiej miseczki i teraz pora podziabać między pół a dwie, czyli w zależności jak bardzo ostry sos chcecie. Do tego wyciskamy około pół łyżeczki limonki. Zobaczcie sobie, jak to zrobić, żeby pestki nie wpadły do środka, bo pestki podobno nadają sosowi troszeczkę bardziej gorzki smak. Posiekany czosnek, chili i wyciśniętą limonkę mieszamy z 5 łyżkami sosu rybnego, łyżką cukru, około 5-7 łyżkami wody i łyżką octu. Może być to na przykład ocet ryżowy albo ten zwykły, który zazwyczaj używa się w kuchni. Vinegar? And inside it, I already put a half of Chili? lemon. Ah, okay. Całość mieszamy z 2-3 minuty, aż cały cukier się rozpuści. Ach, wszystko gotowe. Sajgoneczki, sos. Pora na przepyszną ucztę. Aż wam zazdroszczę, że zaraz będziecie to jeść. Smacznego. Perfect. That's why I marry you.